tam, tam, taram. Tam, tam. Pam, pam, to pa, pa, tam, pam, pam, pa, pam, to pa, pa. Kevin MacLeod, artysta największy ze wszystkich. W jego utworach słychać pasję do sztuki, słychać pasję do muzyki i to każdego rodzaju muzyki. Kevin MacLeod tworzy utwory w każdym gatunku i to tworzy je w takiej ilości, że ja zupełnie szczerze uważam, że mógłby on być jedynym kompozytorem na świecie. Poważnie, no, nikt inny nie musi tworzyć muzyki, bo Kevin stworzył już każdą możliwą. Muzyka elektroniczna, proszę bardzo. Może coś ze średniowiecza? Organizuje pan kolację świąteczną? No, Kevin przychodzi z pomocą. No tak to właśnie wygląda, no Kevin tworzy wszystko. Dosłownie wszystko. Jako artysta potrafię docenić innego artystę, szczególnie gdy udostępnia swoją muzykę na licencji Creative Commons, dzięki czemu mogę jej za darmo używać w swoich przedstawieniach. Jak się okazuje, pan Jerzy ma niezwykły łeb do biznesu. Tak przynajmniej określa swoje skąpstwo. Jego trupa teatralna, którą w przypływie twórczego geniuszu nazwał trupa, przy okazji nazywając samego siebie trupem, nie potrafiłaby utrzymać się na wolnym rynku. A jednak od założenia jej minęło już 7 lat. Przetrwała tyle jedynie dzięki regularnym dotacjom na rozwój kulturalny z Unii Europejskiej. Przy okazji pan Jerzy nie odprowadza żadnych podatków, a to dlatego, że przekonał kogo trzeba, by ten uznał trupę trupa za organizację pożytku publicznego. Z czego wynika również fakt, że przysługuje im darmowa reklama w publicznych mediach. Jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, dzięki kreatywnemu uzasadnieniu jest to w 100% legalne. Fascynująca sprawa. Można? Można. Jurek kazał mi sprawdzić, czy jesteście gotowe, bo wszyscy inni już są i na was czekamy. Daj nam jeszcze chwilę i będziemy. Aha, no dobrze. Nie musisz na nas czekać. Aha, no dobrze. Mogę w czymś pomóc? Nie, wszystko w porządku. Bożenko, kto to był? Konstanty, kochana. Znasz go dobrze. Tak, znam go. No to mówię. Ja też umiem mówić. Wiem, Paulinko, wiem. Ja też wiem. A ty wiesz? Ja akurat wiem najlepiej. Wiem, że nic nie wiem. O, cóż za piękne słowa. Sam to wymyśliłeś? Niestety, ubiegł mnie w tym Sokrates. Ale nawet gdyby nie on, wpadłbym na to na własną rękę. Rafał, jak to jest być takim wspaniałym człowiekiem? Sztuka mojego autorstwa, do której wystawienia aktualnie trwają próby, jest zdecydowanie moim najlepszym dziełem, które kiedykolwiek napisałem. Taki mój opus mangus. Akcja dramatu pod tytułem, którego jeszcze nie wymyśliłem. O, kurczę, to jest dobry tytuł. Dramat, którego jeszcze nie wymyśliłem. Ale ja jestem genialny. W każdym razie, akcja dramatu opowiada o graniu w teatrze. A że teatr to życie, to tak naprawdę opowiada o życiu. No, mam nadzieję, że to się rozumie samo przez się. Ars jest filozofia wita was. Bohaterami są członkowie naszej trupy. Ja gram Jerzego, Bożena gra Bożenę, Paulina Paulinę, a Filip Rafała. Miałem w swoim życiu wiele kobiet, ale przysięgam, nigdy z żadną nie byłem bliżej niż z tą, której na imię jest Scena. To właśnie jej oddałem się bez pamięci. Stop! No znaczy w ogóle to świetnie wam idzie, nie? Jesteście naprawdę wspaniali. Ja widzę, że wy się przykładacie, ale Filip, ty coś tak, no, czegoś mi brakuje w tej twojej grze. Konstanty!
Co tam Siurek? Znaczy Jurek. Uwielbiam tego gościa. Słuchaj no. Wziąłbyś się popatrzył, jak Filip gra, bo mi się coś wydaje, że coś jest nie tak, ale no ja nie wiem co. A no to popatrzę, dobra. Filip, powtórz proszę ostatnią kwestię. Miałem w swoim życiu wiele kobiet, ale przysięgam, nigdy z żadną nie byłem Jak bliżej Rafał niż... to grał, ja nie jestem pewien, ale on chyba robił taki gest. Ale przysięgam. Tak robił. Może, faktycznie. Filip, spróbuj tak to powiedzieć. Miałem w swoim życiu wiele kobiet, ale przysięgam. To jest to, Konstanty! Ty to masz łeb jednak. A no mam, faktycznie. Ale to akurat Rafał wymyślił. Racja. Rafał to ma w sobie to coś. Rafał to sam z siebie takie rzeczy robi. Trzeba machnąć ręką, to machnie. Jak trzeba nie machnąć, to nie machnie. No, po prostu jakby się z tym urodził. No dobra, kochani. Od początku, cała scena. Poważnie? Stary technik jest dla pana pomocą w reżyserowaniu? Ej, ja nie jestem stara i nie jestem technikiem i nie jestem dla pana pomocą w reżyserowaniu. Ajajaj. Spokojnie, Paulinko, to nie było o tobie. Ale co? Co się dzieje, Filip? Im dłużej trwają te próby, tym bardziej mam wrażenie, że to jest ukryta kamera i robicie sobie ze mnie żarty. Filip, co ty mówisz? Nie ma żadnej kamery. Znaczy, no, ukrytej. Wiem! I to mnie przeraża, że to wszystko na serio. Po prostu... Nieważne, przepraszam. Wracajmy do próby. O, nie, mój drogi. Teraz to wracajmy do próby, nie może być mowy. I to ja cię przepraszam. Jeszcze nie wiem za co, ale zaraz to wyjaśnimy. Kochani, przerwa. Zajmijcie się sobą, potem was zawołam. A ty, Filipie, pozwól za mną. Filipie, gdy Bożena powiedziała mi, że ty to nas chyba nie lubisz, powiedziałem jej, żeby się ogarnęła. Teraz jednak zaczynam rozumieć, że będę musiał ją przeprosić, bo miała rację. Chciałbym jednak, żebyś powiedział mi, z czego to wynika. Jeśli chodzi o telefon, to nie ma problemu, nie musisz mi go już oddawać. Jeśli obiecasz, że nie będziesz korzystał z niego podczas prób. Ale w ogóle mnie to nie obchodzi, w dupie mam telefon. O, Niedosłownie. Ja doceniam, że jesteście wszyscy dla mnie mili i w ogóle, ale ja chyba po prostu nie przywykłem do pracy w takich warunkach. Na zajęciach w szkole wyglądało to wszystko zupełnie inaczej. Zresztą w szkole też mi się wcale nie podobało. Ja chyba sam nie wiem, czego oczekuję i bardzo proszę, żeby pan to wyłączył. przepraszam. Wiesz, Filip, bardzo przypominasz mi mnie, kiedy byłem w twoim wieku. Doprawdy. Jako dzieciak też nie odnajdywałem się wśród innych i było mi przez to ciężko. Ale w końcu trafiłem na ludzi, z którymi zacząłem się dogadywać. I spójrz, gdzie teraz jestem. Jeśli nasza trupa nie jest dla ciebie tymi ludźmi, cóż, szkoda. Ale wiem, że prędzej czy później odnajdziesz ich i przy okazji odnajdziesz siebie. Kwestia czasu, Filip. I bycia uważnym. Święta prawda, Jurek. Zapamiętaj to sobie, Filipku, bo dobrze ci facet gada. Jak ci coś leży na duszy, to wal do mnie o każdej porze. Mam doświadczenie z młodymi chłopcami jak ty. Tak, na pewno zapamiętam. Gdy na głowę spadnie ci podkowa, pamiętaj niż jemu, żeby raczej. Dlatego oni się mniejszy, przykrzyczy i jak motyl dla ciebie. Ja w naszej trupie jestem odpowiedzialna za... No po prostu jestem odpowiedzialna.
bo też jestem tu od samego początku. Byłam pierwszą, którą Jerzy zaprosił, byłam w trupie, gdy dołączył do niej Marek, byłam w trupie, gdy Marek z niej odszedł, byłam w trupie, gdy dołączyli do niej Paulina, Konstanty, Rafał. Ja tu wszystkich znam. Tych, co są i tych, co byli. A tych drugich akurat jest więcej. Jestem tutaj jak matka. Po prostu. Jeśli trzeba, mogę zlać kogoś po dupie, ale to tylko dlatego, że mi na nim zależy.